Jesteśmy w mieszkaniu w nowym bloku. Zobaczymy, jak Sandra ze studia Architektownia poradziła sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą tego typu przestrzeń. Będzie mikroprzedpokój, projekt małej łazienki i salon z kuchnią z wyspą pełen zaokrąglonych kształtów. Zapraszam! A partnerem tego odcinka jest Rankomat.pl, gdzie znajdziecie ubezpieczenie domu czy mieszkania dopasowane do Waszych potrzeb. Łatwo porównacie ceny różnych ofert i kupicie polisę online. Jak to zrobić? Pokażę Wam już w tym odcinku. Całe to mieszkanie udało Ci się wizualnie lekko i tak z klasą urządzić, ale bardzo ważny jest również sam układ mieszkania. Powiedz proszę, czy to wnętrze od początku było materiałem na wygodne mieszkanie, czy jednak na jakieś tutaj kompromisy trzeba było pójść? Przede wszystkim musieliśmy połączyć tutaj różne strefy. Strefę salonu, taką strefę wypoczynkową, strefę jadalnianą i oczywiście strefę kuchenną. Było to troszkę wymagające z tego względu, że układ mieszkania był na takim planie wydłużonego prostokąta. Jeżeli chodzi o sam układ mieszkania, składa się ono właśnie tutaj z tej części dziennej z aneksem kuchennym o powierzchni około 26 m2, niewielkiego przedpokoju o powierzchni około 2 m2, łazienkę. Udało nam się wydzielić również małą garderobę i mamy również sypialnię oraz dodatkowy pokój. I wspomniałaś, że przedpokój w tym mieszkaniu jest naprawdę niewielki. Rozumiem, że stąd właśnie to siedzisko, które mamy w przedpokoju, niejako przechodzi nam już w zabudowę kuchenną. Tak, zgadza się. Chcieliśmy tutaj połączyć te wszystkie strefy, dlatego zarówno w przedpokoju, jak i w strefie kuchennej pojawiają nam się takie zaokrąglone brzegi. Nawet kiedy siedzimy na sofie, to ta część korytarza jest osłonięta, a to siedzisko tworzy taką spójną całość ze strefą kuchenną. Zobacz, tutaj mamy takie sprytne rozwiązania, ponieważ to nie jest tylko siedzisko, gdzie możemy sobie zdjąć buty, ale tutaj ta część pełni również funkcję garderoby na okrycia wierzchnie. I też bardzo fajnie rozwiązałaś i wykorzystałaś również lustra. One wyglądają, jakby były tutaj nieprzypadkowo. Lustra znajdują się tutaj nieprzypadkowo, mają one optycznie powiększać nam przestrzeń, odbijać światło, które wnika nam do mieszkania przez okna, ale też pełnić funkcję dekoracyjną. Kolejnym lustrem, które się pojawiło w tej przestrzeni, jest właśnie lustro przy hokerach, które ma połączyć te dwie przestrzenie strefy kuchennej i strefy salonu. I faktycznie nie tylko to siedzisko jest przyjemnie zaokrąglone, ale również blat wyspy ma taki kształt. Oczywiście ta charakterystyczna sofa, jak również krawędzie stołu, to jest zdecydowanie wyróżnik tego mieszkania, ale to się również sprawdza na co dzień, zważywszy na to, że odległość od blatu kuchennego do wyspy to 90 cm, również mamy 90 cm od brzegu wyspy do stołu, a natomiast od wyspy do ściany z oknem mamy 2,70 m, więc to ułatwia nam zdecydowanie komunikację i te przyjemne zaoblenia są taką cechą charakterystyczną tego mieszkania. Co jeszcze tutaj było takim wyznacznikiem przy projektowaniu tej przestrzeni? Jeżeli chodzi o te zaokrąglone kształty, staraliśmy się je powtórzyć w wielu elementach wyposażenia tego mieszkania. Dzięki temu udało nam się zachować spójność. Te obłości pojawiają się nie tylko na meblach, ale również na oświetleniu i na innych elementach wyposażenia. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, również staraliśmy się tutaj uzyskać spójność i pojawiają się tutaj kolory bielonego drewna, beżowe fronty z kroplą szarości. To jest teraz taki modny kolor nazwany kaszmirowym oraz białe i czarne akcenty.
No właśnie, wspomniałaś tutaj o czarnej lampie i moją uwagę od razu zwróciła tutaj ta lampa, która pięknie nam podkreśla wyspę kuchenną. W ogóle ta wyspa też jest dosyć ciekawa, bo ona jest niesamowicie długa. Jakie ona ma wymiary? Ta wyspa jest dosyć długa, jak na taką przestrzeń, która ma około 26 m². Wyspa ma tutaj ponad 3 metry, ale dzięki temu jest tutaj łatwa komunikacja pomiędzy strefą salonu a strefą kuchenną. Możemy sobie tutaj na tej wyspie przygotowywać posiłki, gościć się i ona tutaj sprzyja właśnie wypoczynkowi i spotkaniom. Zaproszę Cię też do strefy wypoczynku, gdzie zaproponowałam klientce takie meble o nietypowych kształtach. I tutaj na przykład ten puf, na którym siedzę, on może pełnić funkcję podnóżka podczas oglądania telewizji, ale również kiedy mamy więcej gości, jest taką wygodną strefą do siedzenia. Na małych przestrzeniach sprawdzają się właśnie takie meble, które pełnią różne funkcje, które możemy sobie dopasowywać i przestawiać wedle swojego uznania. Tutaj jeszcze zastosowaliśmy taki ciekawy zabieg ukrycia komina, który znajduje się w tym miejscu. Tutaj właśnie idą wszystkie część instalacji doprowadzonych do mieszkania i jest to taka ślepa szafka. Te fronty po prostu ukrywają ten komin, żeby tworzył taką spójną zabudowę całej kuchni. Już za chwilę zajrzymy do sypialni, gdzie pokażę Wam, jak małym kosztem udało się zyskać ekskluzywny wygląd wnętrza, ale najpierw chcę Wam coś pokazać. W tym mieszkaniu każdy detal został dopieszczony tak, żeby ułatwić mieszkańcom codzienne korzystanie z niego. Jednak w życiu nie wszystko można przewidzieć. I tutaj z pomocą przychodzi partner odcinka, czyli rankomat.pl. Jeżeli chcecie oszczędzić czas i pieniądze, wybierając najlepszą polisę dla Waszego domu czy mieszkania, albo chcecie poszerzyć ubezpieczenie, które już macie, to warto skorzystać z porównywarki internetowej. Jak to zrobić? Sprawdzam z Rankomat. To, ile kosztuje ubezpieczenie naszego mieszkania, zależy od wielu czynników, jednak na rankomat.pl możemy sami intuicyjnie wszystkie wybrać. Załóżmy, że ubezpieczamy mieszkanie, które dzisiaj oglądamy, więc wybieram odpowiednią opcję. Zobaczcie, że pomagają mi w tym takie proste grafiki. Zaznaczam teraz, na którym piętrze znajduje się to mieszkanie. Jak widzicie, to jest bardzo proste. Idziemy dalej. Teraz podaję rok budowy, powierzchnię mieszkania, ile osób tutaj mieszka i zauważcie też, że mogę zaznaczyć opcję cesja na rzecz banku, która w umowach kredytowych jest niekiedy wymagana. Wpisuję oczywiście wartość mieszkania i te wszystkie elementy będą wpływały na koszt ubezpieczenia. Na ekranie widzicie teraz najtańszą wybraną opcję ubezpieczenia. I co ważne, klikając tutaj możecie sprawdzić jej zakres, jak również zakres wszystkich innych. Cały proces trwał kilkadziesiąt sekund, więc myślę, że warto przetestować sobie i sprawdzić samemu. Ale na stronie możecie sprawdzić znacznie więcej. Nie tylko oferty ubezpieczeń nieruchomości, ale również na przykład ubezpieczenia turystyczne, o które teraz przed majówką i wakacjami warto zadbać. Sypialnia natomiast ma tylko 12 m², ale optycznie ona wygląda na znacznie większą. Jak udało Ci się to osiągnąć? Sypialnia, zgadza się, ma te 12 m² i myślę, że na optyczne powiększenie przestrzeni miały tutaj wpływ lustra, które znajdują się po obu stronach łóżka. Głównym takim miejscem, gdzie zaplanowane zostało przechowywanie, jest szafa w sypialni i pełni ona taką funkcję podręcznej garderoby. Ta szafa wydaje się być bardzo głęboka, ale jest to tylko złudzenie, ponieważ powiększyliśmy łazienkę kosztem sypialni i zastosowaliśmy tutaj właśnie taki zabieg naklejenia płyty meblowej na ścianę, która jest częściowo właśnie naklejona na tą ścianę i częściowo jest bokiem szafy. I przez to ta szafa wydaje się bardzo głęboka, ale ma ona standardową głębokość 60 cm.
Pomniejszyliśmy sypialnię po to, aby w łazience zmieściła się wanna oraz pomniejszyliśmy również korytarz po to, aby wydzielić specjalną garderobę, w której m.in. znalazła się suszarka i pralka. Chociaż garderoba ma około 2 m2, to zmienia jednak tutaj tą przestrzeń diametralnie. W garderobie oczywiście możemy przechowywać rzeczy, na które nigdy nie mamy miejsca, czyli dodatkową odzież, takie okrycia wierzchnie, obuwie. Mamy również szuflady na czapki, szaliki. Można jakieś większe kartony czy walizki również schować. To powiedzmy proszę coś więcej o fakturach, chociażby o tym pięknym zagłówku. Z czego on jest wykonany? Jeżeli chodzi o zagłówek, to zastosowaliśmy tutaj tkaninę bardzo modną. Obecnie jest to welur, ale jest to taki wyjątkowy welur, który po przejechaniu ręką nie zostawia charakterystycznych śladów. Do tego weluru staraliśmy się dobrać zasłony, dzięki czemu wnętrze jest bardzo takie spójne i przytulne w odbiorze i czujemy się tacy tutaj otuleni. Naszej klientce bardzo zależało na tym, aby w łazience znalazła się zarówno wanna, jak i prysznic i powiększyliśmy tą łazienkę kosztem sypialni. W łazience ostatecznie niestety nie było na tyle miejsca, żeby zarówno wanna, jak i prysznic się znalazły, dlatego zastosowałyśmy taki kompromis i pojawiła się tam wolno stojąca przyścienna wanna z parawanem nawannowym. Przy tej wannie mamy również 2 baterie. Osobno mamy baterię wannową i osobno mamy baterię prysznicową z deszczownicą. Aby też bardziej wyeksponować tą wannę, znalazła się ona na niewielkim podwyższeniu. W tej łazience pojawiają się te same materiały, które pojawiają się w całym mieszkaniu. Między innymi mamy płytkę, która jest imitacją trawertynu. Ona pojawia się na przykład tutaj w strefie wejściowej, ale również na podłodze, jak i nad wanną. Dodatkowym uzupełnieniem tych materiałów, tej spójności jest płytka drewnopodobna, która nawiązuje do tych elementów drewnianych, które pojawiają się w całym mieszkaniu. W łazience również zależało nam na dużej ilości miejsc do przechowywania i standardowo mamy tam szafkę pod umywalką, ale takim ciekawym rozwiązaniem są również szafki, które znajdują się po obu stronach toalety oraz nad toaletą również mamy miejsce do przechowywania. Mimo niewielkiego metrażu w mieszkaniu udało się zmieścić właściwie wszystkie wytyczne, ponieważ zostało ono utrzymane w takiej jasnej, neutralnej kolorystyce. Będzie ono na pewno ponadczasowe, ale też dzięki właśnie na przykład jednolitym podłogom jest też łatwe w utrzymaniu czystości. Dziękuję Wam za wspólne oglądanie tego mieszkania i oczywiście czekam na Wasze pytania i opinie w komentarzach. A jeżeli spodobała Wam się ta aranżacja, to koniecznie zobaczcie też poprzednią realizację Sandry, gdzie pokazujemy małe mieszkanie z akcentem czerni. Do zobaczenia!